Witamy w Andaluzji, krainie tysiąca gór, morza, słońca, kotów, jaszczurek. Cześć, mały przyjacielu. Ty masz ogon? I kuz. Cześć! Mamy już dosyć wiosennej pogody szkockiej i postanowiliśmy wyruszyć na kolejną przygodę, bo pogoda tutaj nas nie rozpieszcza, jest zimno, jest 10 stopni. Mama, masz GoPro? Mam GoPro. A więc jedziemy do Hiszpanii. Zabieramy Was ze sobą. Dotarliśmy na miejsce, do naszego domku. Widoki są niesamowite, chociaż jest ciemno, to widać, że widoki są przepiękne. A tutaj jest domeczek. Dzień dobry, mamy już następny poranek. Obudziliśmy się w naszym domku i pierwsze wrażenia są pozytywne. Mamy przepiękny widok. Fajnie skoczył na bombokrat. Franie skoczył na bombę. No, Super. bo Idę Wam pokazać, jak wygląda na zewnątrz. Idę trochę poeksplorować okolice miejsca, w którym się zatrzymaliśmy. Tym razem zatrzymaliśmy się w Airbnb. Miejsce niesamowicie odludne. Można powiedzieć, że jest tutaj dosłownie kilka domków. Dojazd tutaj jest bardzo trudny. Trzeba się wspiąć pod taką bardzo stromą górę, wąskimi, krętymi uliczkami, więc naprawdę wymaga to trochę umiejętności, jeśli chodzi o prowadzenie samochodu, ale naprawdę warto, choćby dla tych widoków. Byliśmy tutaj tydzień i zdecydowanie za mało czasu, żeby zwiedzić te wszystkie piękne miejsca. Staraliśmy się spędzić też dużo czasu na słońcu, na plaży, po to, żeby złapać trochę witaminy D, której jak zwykle w Szkocji jakoś się nie możemy doczekać. To znaczy nie możemy się doczekać słońca. Nie wiem, czy to widać, pod jaką górę ja się wspinam, ale jest tutaj bardzo, bardzo stromo. Roślinność, no jak to zwykle w ciepłych krajach. Kaktusy, piękne kwiaty, ale jest tutaj zielono, bardziej zielono niż na przykład na Lanzarote. Zdecydowanie tam jest bardziej taki pustynny, wulkaniczny krajobraz. Tutaj jest jednak bardzo dużo tej zieleni. Domek jest naprawdę w świetnej lokalizacji. Mamy swój własny ogródeczek z basenem. Jest naprawdę sporo miejsca dla chłopaków, żeby mogli sobie trochę pobiegać. Codziennie rano wstajemy i widzimy piękne góry. Widzimy piękne Morze Śródziemne. Więc naprawdę, mimo że ta droga jest tutaj bardzo wymagająca, to jesteśmy zadowoleni, że wybraliśmy właśnie to miejsce. Wyjeżdżamy z naszego domku na pierwszą wyprawę i pozostaliśmy po prostu, jak się mówi, bezsłowni, speechless. Nie mamy słów na to, co widzimy, bo jest tutaj przepięknie. Przyjechaliśmy do miejscowości Nerja. Idziemy zobaczyć teraz atrakcję turystyczną, która nazywa się Balcón de Europa, czyli taki punkt widokowy, z którego podobno ładnie wszystko widać. I słychać. I zobaczcie sami, jak to wygląda.
Pięknie tu, tylko wieje mocno, ale to nic, jesteśmy przyzwyczajeni. Wyruszamy na wycieczkę w nasz dzień drugi. Do południa spędziliśmy sobie przy basenie, relaksując się, a teraz jedziemy zwiedzać Malagę, ogrody botaniczne w Maladze i zobaczymy, co jeszcze ciekawego tam jest. I jak to zwykle w ogrodach botanicznych możemy tutaj spotkać dużo gatunków pięknych, ciekawych roślin, ale też owadów. Kubuś został zaatakowany przez tego oto stwora, którego właśnie widzicie na ekranie. Grasshopper. No. Niestety nie chciał się poruszać dla nas. No rusz się, gościu! Nie udało mi się ująć go w ruchu, ale jest prawdziwy. Zawsze jak jesteśmy w takich miejscach, to żałuję, że nie da się nagrać zapachów, bo zapachy tutaj są po prostu obłędne. Jako że mamy kwiecień i wszystko kwitnie, to po prostu jest to uczta dla zmysłu węchu. W oczekiwaniu na jedzenie w restauracji postanowiłam się tutaj przespacerować trochę dookoła i trafiłam na taką ciekawostkę. Jeśli chodzi o turystykę na Costa del Sol, to pionierem właśnie turystyki był George Langworthy, który swoją nieruchomość Castillo de Santa Clara of Torremolinos przekształcił w Castillo del Ingles jako pierwszy hotel, w którym wynajmował pokoje turystom i miało to miejsce w 1927 roku. Także to był właśnie prekursor turystyki tutaj na Costa del Sol. Idziemy na plażyczkę, na którą trudno się dostać. Mega gorąco po drodze. W porównaniu do na przykład przedwczoraj to po prostu mega różnica w temperaturze. Za mną dużo golasów, ale my sobie znaleźliśmy bardzo fajną miejscóweczkę i jesteśmy tutaj w takiej zatoczce, a za nami lazurowe Morze Śródziemne, do którego mam zamiar zaraz wskoczyć. Ta wieża, którą widzicie za mną, to pozostałości Torre de la Miel, czyli
wieży miodowej, można przetłumaczyć. Pełniła funkcję obrony i obserwacji. Powstała w XVIII wieku. W XIX wieku została dodana do niej jeszcze klatka schodowa. Takich wieżyczek jest tutaj kilka na tej części wybrzeża i wszystkie miały właśnie podobne zadanie. Wieżyczki są w różnym stanie, natomiast Torre de la Miel ze względu na swoje położenie bardzo blisko plaży i na niestabilnym terenie niestety jest bardzo mocno atakowana przez morze. Na dzień dzisiejszy został z niej już tylko fragment murów. Na dzisiaj to już koniec. Wracamy w stronę naszego samochodu. Podejście mamy całkiem strume, ale warto było, nie, Timi? No. Plaża super. Odległa od turystów i cywilizacji. I to jest to, co lubimy najbardziej, bo wtedy jest spokojniej, bardziej naturalnie. Dzisiejszy dzień spędzamy w miejscowości Nerja na plaży. Przed chwilą dojechaliśmy, ale właśnie się okazało, że zapomnieliśmy nasz plecak z wszystkimi przekąskami i z prowiantem na cały dzień. Także idę w poszukiwaniu jakiegoś sklepu. Ekipa została na plaży. Plaża jest świetna. Jest tutaj taki żwirowaty pieseczek. Nerja w ogóle jest taką miejscowością chyba najbardziej z tutaj okolicznych ogarniętą, jeśli chodzi o tą część wybrzeża. Jest tutaj tak schludnie, ładnie, czysto, więc już jesteśmy tutaj drugi raz, tym razem na plaży, na której jeszcze nas nie było, na której wydawało nam się, że będą tłumy, ale jak na razie nie jest tak źle. Okej, zakupy zrobione, dla każdego coś dobrego. Teraz muszę tylko wrócić przez tą plażę do chłopaków i oficjalnie zacząć plażowanie. Jedziemy sobie już do domu, a po drodze zobaczyliśmy to. Nie uciekajcie, ale masz dużo mleka, kozucha. O, ale jesteś pełna, biedna. Pasą się tutaj tak zaraz przy drodze, przy dosłownie Lidlu. W ogóle nie są ogrodzone. Wyłażą sobie tam.
bardzo blisko ulicy, ale widocznie ich właściciel im ufa, że są na tyle mądrymi zwierzątkami, że się stąd nigdzie nie wypuszczą. Najbliższa miejscowość od naszego Airbnb to Algarrobo, co po polsku znaczy drzewo karobowe. Algarrobo dzieli się na dwie części. Pueblo rozciąga się na wzgórzach, więc jej mieszkańcy naprawdę mają lekko utrudnione życie, można by powiedzieć, bo muszą się naprawdę nieźle wspinać codziennie, czy to do sklepu, czy to do pracy. Widzę, że dużo osób porusza się oczywiście jakimiś skuterami, motorkami, także to im trochę ułatwia. Są też oczywiście samochody, ale jest ich tutaj niewiele. Uliczki są naprawdę wąskie. My naszym wypożyczonym Fiatem Panda mieściliśmy się dosłownie na styk. Brakowało po każdej stronie kilku centymetrów w niektórych miejscach. Naprawdę byłoby ciężko zmieścić się tutaj większym samochodem. Ale miejscowość jest urocza, jest taką typową hiszpańską miejscowością z małymi białymi domeczkami, z balkonikami, z kwiatami. Cała gmina Algarrobo mieści się na 10 km², także naprawdę jest niewielka i kilka lat temu liczyła sobie około 7 000 mieszkańców. Tak w ogóle to ja skaczę jak jakaś kozica górska po tych skałach, żeby nagrać dla Was te piękne ujęcia, także mam nadzieję, że to doceniacie. A tak serio, to jak się jest w takich miejscach, to po prostu czuję, że muszę to nagrać i nie mogę przejść obok bez kamery, bo wręcz nieprzyzwoitym byłoby nie podzielić się takimi pięknymi widokami. Jest to nasz dzień wyjazdu, więc jesteśmy już praktycznie spakowani i gotowi, ale nasz lot jest dopiero wieczorem i host naszego Airbnb był na tyle miły, że pozwolił nam zostać tak długo jak chcemy. Także korzystamy z tego, że nie musimy nigdzie się... Cześć pies! O, duży. Uf. Korzystamy z tego, że nie musimy się z naszymi bagażami gdzieś pałętać i przeczekiwać. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania dotyczące tego miejsca, to chętnie udzielimy Wam kilku porad, także służymy pomocą. I oczywiście jak zwykle, jeżeli filmik Wam się podobał, to zapraszamy Was do zostawienia lajka i subskrybowania naszego kanału.